Szanowni Państwo, w ostatnią sobotę w Białymstoku mieliśmy okazję obejrzeć emocjonujące spotkanie PFL 1 pomiędzy zespołami Lowlanders Białystok i Silesia Rebels Katowice. Mecz zakończył się ostatecznie różnicą zaledwie jednego posiadania i jak zwykle bywa w przypadku tak wyrównanych spotkań, sędziowie mieli do podjęcia dużo trudnych i ważnych decyzji. W tym filmie chcielibyśmy wyjaśnić kilka sytuacji, które wzbudziły szczególnie duże wątpliwości. Dostaliśmy kilka pytań związanych z faulem IDP, więc od tego przewinienia rozpoczniemy. Zgodnie z przepisami, zawodnicy nieuprawnieni do łapania podania nie mogą w akcji podaniowej wybiec dalej niż 3 yardy poza strefę neutralną. Ten zakaz obowiązuje do momentu podania, w związku z czym przy ocenie tego faulu bierze się pod uwagę pozycję zawodnika nieuprawnionego w momencie, gdy piłka opuszcza dłoń podającego. Oczywiście podanie musi także przekroczyć strefę neutralną. W kilku akcjach z tego meczu zawodnicy nieuprawnieni faktycznie tuż po snapie wybiegli do przodu i w momencie podania byli na granicy 3 yardów, jednak w żadnej z tych sytuacji na boisku nie pojawiły się flagi i wydaje się, że były to słuszne decyzje. Przede wszystkim na boisku, na którym nie ma wymalowanych linii jednojardowych, zawodnicy muszą znajdować się wyraźnie poza 3 yardami, tak aby sędziowie byli pewni, że miał miejsce faul. Jeśli sędziowie mają wątpliwości, czy zawodnik w momencie podania był na przykład 3 lub 3,5 yarda poza linią wznowienia, to mają obowiązek uznać, że pozycja zawodnika była legalna. Na boisku z pełnym malowaniem ocena pozycji zawodnika jest o wiele łatwiejsza i przez to bardziej precyzyjna niż na boisku z liniami co 5 yardów. Ponadto przy ocenie IDP obowiązuje zasada, zgodnie z którą jeśli sędzia widzi zawodnika nieuprawnionego przekraczającego dystans 3 yardów, to przed podjęciem decyzji o faulu powinien spojrzeć na zawodnika podającego. Jeśli w tym samym czasie podanie będzie wykonywane, to sędzia powinien uznać, że nie ma faulu. Biorąc to wszystko pod uwagę, w oglądanych sytuacjach decyzje sędziów, aby nie rzucać flag, były całkowicie zgodne z wytycznymi oceny faulu IDP. Jeszcze jedna sytuacja, co do której pojawiły się wątpliwości dotyczące wybiegnięcia jednego z zawodników linii ofensywnej. Wydaje się, że w momencie podania zawodnik ten znajduje się na pograniczu linii 3 yardów, być może częściowo tę linię przekracza, jednak podobnie jak w poprzednich sytuacjach, w momencie wyrzucenia piłki jest na tyle blisko linii 3 yardów, że decyzja o braku flagi za IDP wydaje się słuszna. Zawodnik ten popełnił jednak inny faul – ofensywne utrudnianie przy podaniu, czyli OPI. Zgodnie z przepisami zawodnicy nieuprawnieni mogą blokować obrońców w akcji podaniowej do 3 yardów poza strefą neutralną, ale pod warunkiem, że rozpoczną blok tuż po snapie i nie dalej niż 1 yard od tej strefy. W tej sytuacji zawodnik linii ofensywnej wchodzi w kontakt z obrońcą wyraźnie poza 1 yardem, przez co popełnia faul i na boisku powinna pojawić się flaga za ofensywne utrudnianie przy podaniu. Jedna z najważniejszych akcji meczu, w której pojawiła się flaga za IDP. Popatrzmy na oznaczonego zawodnika. Jak widzimy, tuż po snapie wybiega on do przodu i w momencie podania znajduje się na granicy strefy 3 yardów. Wydaje się, że zmieścił się on w tej strefie i jego zachowanie było legalne, jednak z tego kąta kamery i na boisku bez pełnego malowania trudno o jednoznaczną ocenę. Tak jak wspominałem wcześniej, w przypadku IDP
zawodnik powinien znajdować się wyraźnie poza 3 yardami, tak aby sędzia podejmujący decyzję nie miał żadnych wątpliwości co do faulu. Dodatkowo, porównując tę akcję z sytuacjami z początku filmu, wydaje się, że zawodnik liniowy nie znajdował się wyraźnie dalej niż w akcjach, w których nie było flagi. Niemniej jednak, jeśli w opinii line judge'a w tej konkretnej akcji zawodnik nieuprawniony na pewno był w momencie podania za daleko i sędzia nie miała wątpliwości co do jego pozycji, to flaga była zasadna. Można także powiedzieć, że zawodnik ten inicjuje blok, znajdując się poza 1 yardem, podobnie jak w poprzedniej sytuacji, jednakże w tym przypadku ten kontakt ma miejsce w zasadzie jednocześnie z wyrzuceniem piłki przez rozgrywającego, zatem brak flagi za OPI wydaje się słuszną decyzją. Popatrzmy na oznaczonego zawodnika drużyny obrony. Jak widzimy, tuż po snapie wchodzi on w kontakt z zawodnikiem ataku wybiegającym do podania. Obrońca utrzymuje ciągły kontakt z receiverem. Widzimy także, że spowalnia swojego przeciwnika poprzez trzymanie. Takie zachowanie obrońcy jest faulem. Jest to defensywny holding i w tej sytuacji na boisku powinna pojawić się flaga. Karą za ten faul jest 10 yardów, a dodatkowo, ponieważ trzymanie ma miejsce w akcji podaniowej, w której podanie przekracza strefę neutralną, drużyna ataku otrzymałaby także automatyczną pierwszą próbę. Na koniec akcja z wolnym kopnięciem, w której została rzucona flaga za ofensywne trzymanie. Popatrzmy na oznaczonego zawodnika. W kluczowym momencie, gdy zawodnik z piłką znajduje się blisko, zawodnik ten jest w bardzo złej pozycji, to znaczy nie jest w stanie odcinać obrońcy od zawodnika z piłką swoim ciałem. Musi zatem ratować się złapaniem i przytrzymaniem zawodnika obrony. W widoczny sposób odbiera mu krok i spowalnia go. Flaga za trzymanie w tej sytuacji była zatem słuszna. W tym odcinku to już wszystko. Dziękujemy za uwagę i tradycyjnie zapraszamy do kontaktu z nami w przypadku pytań. Zachęcamy także do śledzenia naszego profilu na Facebooku. Wszystkim drużynom życzymy powodzenia w nadchodzący weekend i do usłyszenia w kolejnym odcinku.